Cześć kochani, dzień dobry, kanał Barwy Zdrowie, Janusz Dąbrowski Was wita serdecznie. Dzisiaj pomówimy troszeczkę o boreliozie. Może nie będziemy mówić o tym, w jaki sposób można skutecznie zwalczyć, bo to jest bardzo poważny problem. Naświetlimy tylko po prostu całą otoczkę, jak to się dzieje, co może medycyna w sensie diagnostyki zaoferować i tak dalej, dlatego że to już jest światowy problem. W ogóle borelioza jest spowodowana przez tak zwane krętki borelii. Borrelia między innymi burgdorferi, Borrelia japonica i tak dalej, i tak dalej. I te akurat krętki są, tak jak napisałem w tytule, jak ta cwana bakteria potrafi po prostu z nami postępować, jak się ukrywać, to zaraz rozświetlimy. Jest tylko taka sprawa, że słuchajcie, no dzisiaj wiemy, że kleszcze są zarażone, przenoszą, ale nie tylko kleszcze, komary, można zarazić się przez stosunek płciowy, przez przetaczanie krwi i tak dalej, można. Taka jest prawda. Do czasów mniej więcej II wojny światowej to nie był jakiś szalony problem, w ogóle to raczej nie był problem, ale wiele zaczęło się to znaczy trzeba poukładać takie smaczki. Otóż w laboratoriach amerykańskich w latach 50. Niedaleko miejscowości Lyme, jak dobrze odczytuję to jak po angielsku, zaczęły się problemy właśnie z taką epidemią właśnie niewiadomego pochodzenia. Okazało się, że to było w miejscowości, gdzie były laboratoria, gdzie badano różnego rodzaju biologiczne, gdzie badano bakterie, wirusy, oddziaływanie i tak dalej, co się wymknęło spod kontroli. Być może chodziło o to, żeby wykorzystać te pajęczaki jako broń biologiczną. Zresztą nie tylko to Amerykanie robili, oczywiście robili to Rosjanie, Japończycy, na przykład jednostka 731 w Harbinie, jeszcze przed II wojną światową, w Harbinie, w Mandżurii okupowanej przez Japończyków. To akurat tam stacjonowała tak zwana armia kwantuńska. Później po prostu Związek Radziecki rozgromił tą armię po skończeniu wojny w Europie, ale na czele tej jednostki 731, która była przeznaczona do wykonywania różnego rodzaju zbrodniczych badań na więźniach, chwytano Rosjan, chwytano Chińczyków i tak dalej. I między innymi na przykład nazywano to akurat takich więźniów, nazywano kłodami, a więc na przykład przywiązywano do pali. Samolot japoński leciał na niskich wysokościach, zrzucał bomby odłamkowe zarażone wąglikiem, dżumą, cholerą i tak dalej. Mało kto o tym wie, ale w czasie II wojny światowej Japończycy urządzali po prostu potworne rzezie w Chinach, dlatego że okupowali wiele miast chińskich, Nankin między innymi i tak dalej. I tam zginęły po prostu setki tysięcy ludzi, jak nie miliony, tak prawdę mówiąc, ale Chińczycy też, Japończycy też chcieli w ogóle zaatakować Chiny, właśnie rozsiewając zarazki dżumy. Po prostu chodziło o to, żeby szczury to przenosiły i tak dalej, więc najpierw bombardowanie z powietrza, zarażanie tych zwierząt, czy nawet zrzucanie szczurów gdzieś tam na osiedla chińskie i sprawa załatwiona. Ale akurat to jest już nieco inny temat, ja to tylko wrzucam taką zbitkę, żebyście wiedzieli, że na czym to polega, co człowiek człowiekowi po prostu szykuje. Natomiast dzisiaj oczywiście na tapecie będzie mój ulubiony periodyk hipoalergiczny i wykorzystamy akurat świetny artykuł z tego periodyku, borelioza, i już udostępniam. A więc popatrzcie, to był artykuł umieszczony 8 lipca 2015 roku i znowu można zadawać sobie pytanie, no ale tyle lat, no audycję nagrywam w 2024, tyle lat się to zmieniło się najlepiej. Nie się nie zmieniło, sytuacja się pogorszyła, zakażeń jest coraz więcej, borelioza to jest potwornie ciężka choroba, bardzo trudna do zdiagnozowania. Akurat tutaj dzięki pani redaktor Żanecie Gelc, redaktor naczelnej akurat tego periodyku,
mamy możliwość zapoznać się z, z pewnymi bardzo kluczowymi stwierdzeniami, które padły na konferencji medyczno-naukowej organizowanej przez profesora Jerzego Zalesińskiego. Konferencja poświęcona boreliozie i tutaj akurat, słuchajcie kochani, to był wywiad zrobiony, znaczy przeprowadzony przez panią Żanetę Gelc z profesorem Jerzym Zalasińskim, doktor nauk medycznych, panią Marią Bortel-Badurę. Więc ja postaram się akurat zwrócić uwagę na pewne bardzo istotne tutaj fakty. No jak wejść na hipoalergicznych? Bardzo prosto. Po prostu wy wchodzicie na Google, piszecie hipoalergiczni i sprawa załatwiona i szukacie ewentualnie odpowiednich materiałów. A więc o tutaj na przykład borelioza ukrywa się i niszczy. Będziecie mieli moje audycje, więc będziecie mieli dostęp cały czas do tego artykułu i nie tylko do tego, bo to jest niezwykle wartościowy periodyk, do którego pani Żaneta Gal zaprasza naprawdę wyjątkowych ludzi. Jak ona to robi, nie mam pojęcia. Z całego świata fachowców, nie tylko Polaków, zagranicznych przedstawicieli nauki, medycyny i tak dalej. Więc słuchajcie, więc borelioza to jest choroba, która większość z nas kojarzy z następstwami ukąszenia kleszcza, ale tak jak mówiłem, nie jest to tylko sprawa kleszcza, to są komary, to są inne możliwości zarażenia. I teraz pytanie, mówi się wiele o nieprawidłowo stawianych diagnozach dotyczących poważnych chorób mylonych z wciąż mało znaną boreliozą. Jakie diagnozy dostają pacjenci? I tutaj mówi doktor nauk medycznych pani Maria Bortel-Badura. W 2013 roku, czyli praktycznie już 11 lat temu, na zlecenie ówczesnego wiceministra zdrowia Stowarzyszenie Chorych na Boreliozę przeprowadziło badania ankietowe na grupie 132 osób chorych na boreliozę. U tych osób diagnozowano między innymi stwardnienie rozsiane, depresję, nerwicę, padaczkę, autyzm i inne choroby neurologiczne, a także reumatoidalne zapalenie stawów, alergie, choroby serca, choroby z autoagresji, których źródłem było zakażenie krętkiem borelii. Dla prawie połowy badanych osób czas od chwili zachorowania do momentu postawienia właściwej diagnozy wynosił kilka lub nawet kilkanaście lat. A więc to jest, słuchajcie kochani, naprawdę bardzo poważny problem, dlatego że krętki borelii, jeszcze raz przepraszam, że użyję tego kolokwializmu, są tak cwane, że potrafią zamienić się w tak zwane formy L i ukryć się bardzo głęboko, zresztą zaraz będzie o tym mowa. Warto byłoby, żebyście rozszerzyli swoją wiedzę. Wystarczy, że wrzucicie na Google formy L, L jak Ludwik, L jak Lucyna, formy L bakterii. Zobaczycie wówczas, co to takiego jest. Dobrze. Konstatacje. Prawdopodobnie co czwarta osoba jest nosicielem krętka borelii, co nie oznacza, że jest chora, ale jest duże ryzyko, że zachoruje w przyszłości. No właśnie. Jak wobec tego rozpoznać pierwsze objawy boreliozy? I tutaj pani doktor Badura, niestety nie ma charakterystycznych dla boreliozy objawów poza rumieniem skóry. Jeśli wystąpi rumień, wtedy możemy być pewni, że mamy boreliozę, ale trzeba pamiętać, że rumień występuje tylko u 30% chorych na boreliozę. Pozostałe objawy boreliozy są bardzo niecharakterystyczne i mogą występować w różnych chorobach, stąd tak wiele błędnych diagnoz. Jednym z najczęstszych objawów boreliozy jest niczym nieuzasadnione ogromne zmęczenie, nawet po przespanej nocy. Ponadto często występują objawy grypopodobne, bóle karku, stawów, mięśni, zawroty głowy, upośledzenia, koncentracji, drażliwość, depresję, zaburzenie pamięci, drętwienia, zaburzenie rytmu serca, bóle klatki piersiowej i brzucha, otypie kłucia, zaburzenia widzenia i słuchu oraz wiele innych objawów zależnie od uszkodzonych narządów. Większość pacjentów zgłasza 4-tygodniową cykliczność symptomów. 2 tygodnie lepiej, 2 gorzej. I znowu pytanie ze strony hipoalergicznej. Dlaczego w XXI wieku
tak trudno wykryć boreliozę? I na to pytanie odpowiada teraz profesor Jerzy Zalesiński. Pamiętacie, ja między innymi już mówiłem o tej postaci, świetny polski naukowiec, przy okazji audycji o przywrach. Więc profesor Jerzy Zalesiński. Bakteria Borelii zachowuje się wyjątkowo sprytnie, jakby zakłada czapkę niewidkę, przez co układ odpornościowy jej nie rozpoznaje. Ona z powodzeniem dostaje się do mózgu, niszcząc neuroglej, co może spowodować nowotwory mózgu, neuroglejaki. Antybiotyki w tej sytuacji osłabiają kondycję układu immunologicznego zamiast nieść pomoc. I tutaj przy okazji z mojej strony taka informacja. Otóż posłuchajcie, w mojej książce, sięgnę nawet, o nowotworach, więc czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Ja mam jeden rozdział cały o tym, że jedną z przyczyn nowotworów są różnego rodzaju pasożyty. Zaraz chwileczkę. Nie wiem, czy go znajdę, ale w tej chwili już mniejsza z tym w takim układzie. W każdym razie, właśnie mikroby powodujące nowotwory. Pseudonauka czy prawda? Strona 98. A więc okazuje się, wielu lekarzy mówi, to jest bzdura, jakieś tam powiedzmy absolutnie i tak dalej, i tak dalej. Niestety tak to jest. Nowotwory, wiele nowotworów jest wywoływanych przez różnego rodzaju pasożyty, różnego rodzaju szkodniki, które są w nas. I tu wyraźnie zacytuję wielu lekarzy, między innymi i z zachodnich, i ewentualnie i rosyjskich naukowców, pracujących na przykład panią Tamarę Lebiediewą, która mówi wyraźnie, w 1989 roku odkryła związek między komórkami nowotworowymi a znanymi w ginekologii pierwotniakiem Trichomonas vaginalis powodującym rzęsistkowicę. A więc po prostu potwierdzenie w dalszym ciągu, że wiele typów nowotworów może być powodowanych przez różnego rodzaju pasożyty. Dobrze, pytanie ze strony hipoalergicznych. Dotychczas niewiele mówiło się o boreliozie. Z czego to wynika? Borelioza została opisana niedawno. W 1982 roku po raz pierwszy wyizolowano z kleszcza krętka borelii. Bakterie, jeśli są podobne, komunikują się, dbając wzajemnie o swój byt. Złośliwość i spryt bakterii rozwija się od miliardów lat. Ludzkość zrobiła na temat bakterii miliony prac. Mamy nadmiar informacji, ale ostatecznie niezbyt wiele wiemy. I to przypominają mi się, kochani, tutaj słowa profesora Włodzimierza Sedlaka, który ciągle mówił o tym, że mamy za mało pokory, my ludzie, mamy zbyt mało pokory w stosunku do przyrodniczej rzeczywistości. Więc pytanie ze strony hipoalergicznych. Jak działa więc na nasz organizm ta podstępna bakteria? Profesor Zalesiński. Krętek borelii uszkadza układ odpornościowy przez produkcję toksyn zbliżonych negatywnym działaniem do jadu kiełbasianego. A jad kiełbasiany to jest bardzo silna toksyna. Borelioza atakuje mózg, serce, wątrobę, układ oddechowy i pokarmowy, ale również stawy i skórę. Często opuszcza układ krwionośny, w wyniku czego diagnozy z krwi nie są trafne. Może łączyć się z innymi bakteriami, atakując organizm i traktując go jako pożywkę. Ciało jest wówczas podatne na wszystkie pasożyty, grzyby i pleśnie. A te jeszcze bardziej osłabiają organizm. Uszkodzeniu ulegają po kolei najważniejsze organy. Nadmiar złego borelioza doprowadza do autoagresji. Kluczem więc jest podniesienie funkcji układu odpornościowego poprzez usuwanie toksyn i odbudowanie kondycji głównych organów. No słuchajcie, jak czytam te słowa, to jest miód na moje serducho, dlatego że ciągle powtarzam od lat: oczyszczanie organizmu, odkwaszanie organizmu, otoksycznianie organizmu i wzmacnianie funkcji układu obronnego, czyli immunologicznego, czyli odpornościowego. Da się to zrobić. Ale żeby to zrobić, to trzeba najpierw, jeszcze raz powtarzam, usunąć z organizmu toksyny, odkwasić go. pH
moczu porannego ma wynosić 7,4. Trzeba zadbać o jelito, czyli zrewitalizować jego florę bakteryjną, tak zwaną florę bakteryjną, czyli wprowadzić tak zwane dobre bakterie, laktobakterie. Myślę, że na ten temat też będzie odpowiednia audycja z mojej strony. Trzeba wyregulować poziom cukru, insuliny we krwi. Trzeba po prostu zadbać o cały nasz organizm. Trzeba go domineralizować po to, dlatego że wszystkie komórki, nasze komórki pracują na zasadzie tak zwanych pomp jonowych, a jony to przecież są minerały. Pompa jonowa, jodowa, potasowa, wapniowa i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, pytanie ze strony hipoalergicznych. Jaki jest więc sposób na usunięcie boreli z organizmu? I tu pan profesor Zalesiński zdradza bardzo ciekawą tajemnicę. Otóż Raymond Rife ponad 80 lat temu wynalazł mikroskop, pod którym badał wirusy i bakterie. Badał pole życiowe organizmów. Pole życiowe. A co to oznacza? Zaraz sobie powiemy. Podczas kilku lat badań ustalił, że patogeny boreli mają 140 odmian. Wymyślił on generator plazmy, który wytwarza pole elektromagnetyczne. Można je zaprogramować na daną częstotliwość patogenu i przez zwrotny rezonans magnetyczny zabić je falami o tej samej częstotliwości. Tak, mowa jest o generatorze Rife'a. Rife, robiłem audycję, słuchajcie kochani, jakie są związki fizyki z biologią, sięgnijcie do tego. Ja tam mówiłem o właśnie Raymondzie Rife'ie. Rife został zniszczony, jego całe laboratorium zostało po prostu fizycznie zniszczone, jego prace zaginęły lub zostały zniszczone. On skończył jako alkoholik, zniszczono go jako człowieka. Dlaczego? Dlatego, że on potrafił przy pomocy swojego generatora, który nazwano później częstotliwościowego generatorem Rife'a, niszczyć nawet wiele typów nowotworów, wiele przeróżnych chorób. A to oczywiście stało w ogromnej kolizji z interesami przemysłu całego farmaceutycznego, medycznego, typowego itd., itd. Teraz pytanie hipoalergicznych do pani doktor Badury. Pani doktor, jak diagnostyka boreliozy wygląda z perspektywy pani praktyki lekarskiej? Diagnostyka jest dwukierunkowa. Z jednej strony szukamy bakterii borelii, a z drugiej przeciwciał przeciwko niej skierowanych. Wydaje się, że aby potwierdzić zakażenie krętkiem borelii, najprościej jest pobrać krew i odnaleźć w niej krętka. W rzeczywistości jednak krętka bardzo trudno wykryć, ponieważ z krwi szybko ucieka przed układem odpornościowym. Zamyka się w cystach lub przenika do miejsc o utrudnionym dostępie układu odpornościowego, takich jak stawy, oko, mózg, blizny. Znacznie łatwiej oznaczyć przeciwciała we krwi. Wykrycie przeciwciał przeciwkrętkowych świadczy o aktualnej lub przebytej infekcji krętkiem borelii. Bardzo rzadko są wyniki fałszywie dodatnie. I pytanie hipoalergicznych. A co w przypadku tych pacjentów, u których nie wykryto przeciwciał wskazujących na zakażenie? Dobrze. Pani doktor Maria Bortel-Badura odpowiada, przeciwciała nie są idealnym wykładnikiem choroby. Brak przeciwciał nie oznacza tego, że nie ma bakterii borelii w organizmie. We wspomnianym badaniu ankietowym testy, ELISA i Western Blot wykazały obecność przeciwciał tylko u 50% osób z boreliozą, 50%, czyli 50 na 100 ludzi. Układ odpornościowy może być tak słaby, że nie wytworzy przeciwciał. Ponadto niektóre leki, antybiotyki, steroidy, czyli kortykosteroidy i tak dalej, podane nawet miesiąc przed zakażeniem, no się nikt nie spodziewa przed zakażenia, tak? Mogą upośledzać tworzenie przeciwciał. W sytuacji, gdy krętki są ukryte, układ odpornościowy ich nie widzi i w konsekwencji nie wytworzy oczekiwanych przeciwciał. Są to sytuacje, w których jest zakażenie krętkiem, a brak przeciwciał. Inną przyczyną wyników fałszywie ujemnych jest związanie krążących we krwi przeciwciał z antygenami krętka. Przeciwciała występujące w takich kompleksach nie są wykrywane przez powszechne testy ELISA i Western Blot.
Niestety te testy oznaczają tylko przeciwciała wolne, a przecież produkcja przeciwciał jest właśnie po to, by połączyły się one z antygenami krętka i go zniszczyły. Istnieją metody rozbijania takich kompleksów w celu uwolnienia przeciwciał, ale na razie są one trudno dostępne. Pytanie hipoalergicznych. Wiele pacjentów w przypadku tej czy innej choroby wręcz żąda od lekarza recepty na antybiotyk. Jakie mogą być skutki? Odpowiedź pani doktor. Antybiotyki właściwie dobrane i zastosowane odpowiednio wcześnie mogą zabić krętka boreli, zanim zdąży się ukryć w cystach lub w miejscach o utrudnionym dostępie układu odpornościowego. Trzeba jednak pamiętać, że antybiotyki oprócz wielu działań niepożądanych mogą znacznie upośledzać odporność organizmu. I to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o dzisiaj, a tutaj jeszcze informacja na temat pani redaktor Żanety Gelc, dziennikarka specjalizująca się w badaniu związku pomiędzy występowaniem zjawiska alergii i ekologią w codziennym życiu. Pisze o edukacji, zrównoważonym rozwoju, roli szczęścia w życiu człowieka, o dobrostanie zwierząt, permakulturze i wpływie organicznego stylu życia na zdrowie obecnych, przyszłych pokoleń. Kochani, zatrzymuję udostępnienie. Temat trudny, borelioza. Znam osoby, które wychodziły z borelii, akurat na tym kompleksowym programie zdrowia. Dzięki temu programowi, który ja między innymi robię, ale już tysiące ludzi w Polsce, weszliśmy na takie programy i zaczęliśmy to po prostu propagować, bo okazało się to skuteczne. Mam znajomą, która doprowadziła się do tego, oczywiście też nie wiedziała, że jest chora na boreliozę, że dosłownie z łóżka wstawała na czworakach. Musiała nogi opuszczać na podłogę i pomału się podnosiła i tak dalej. Były tam ogromne po prostu problemy. No i to trwało chyba taka kuracja wspomagająca organizm, która odbudowuje między nimi układ odpornościowy, to chyba trwała z pół roku systematycznie, miesiąc w miesiąc, dożywianie, oczyszczanie organizmu i zastosowanie wielu różnych komponentów pozwoliło na to, że po prostu ta osoba już dzisiaj jest po prostu zdrowa, niezależnie od wielu jeszcze innych po prostu jakichś problemów zdrowotnych, które po prostu miała. Posłuchajcie, namawiam was ciągle, sięgajcie do hipoalergicznych, szperajcie w nich, po prostu przeglądajcie te wszystkie artykuły, jakie są, dlatego że nie jestem w stanie tego wszystkiego, że tak powiem, wam przedstawić. Wybieram takie perełki, zbliża się lato, zagrożenie kleszczami jest coraz większe i tu naprawdę trzeba się naprawdę ostro, że tak powiem, dbać o siebie. Jeżeli wychodzicie gdzieś na spacery, do lasu i tak dalej, to sprawdzajcie później wasze ciała. Wchodźcie pod po prostu prysznic, przeglądajcie to ciało, czy gdzieś nie ma kleszcza, bo on zanim po prostu wczepi się w nasze ciało, to przez pewien czas będzie wędrował, będzie szukał odpowiedniego dla siebie miejsca. Zresztą poczytajcie na ten temat. Wiedzy w internecie jest całe mnóstwo, na YouTubie i tak dalej. Jak zabezpieczać się przed kleszczami, jakie stosować ewentualnie repelenty odstraszające, jakieś wyciągi roślinne stosować, czy jakieś kawałki nawet niektórych roślin, które potrafią odstraszać po prostu kleszcze. Na dzisiaj to byłoby tyle. Jak zwykle prośba, jeżeli audycję uznajecie za wartościową, która dostarczyła wam jakiejś dodatkowej wiedzy, jeżeli wzbudziła wasze tak fajne, pozytywne emocje, to proszę oczywiście o lajki, o subskrypcję, o dzielenie się tą wiedzą. Nigdy nie wiadomo, do kogo to może trafić, komu możemy w ten sposób pomóc. Trzymajcie się, życzę wam jak zwykle wszystkiego najlepszego. Popadki, do następnej audycji. Pa.